Byliśmy z żonką na wycieczce w zimie. Poszliśmy do opery na cyganery, bo myślałem, że będzie wesoło o cyganach, a tu cyganów nie było i do śmiechu też nie było. Wybieracie się na cyganerię do opery? Opowiem wam, czego możecie się spodziewać pod względem muzycznym. Mimi umiera. Byliśmy z żonką na wycieczce w zimie. Poszliśmy do opery na cyganery, bo myślałem, że będzie wesoło o cyganach, a tu cyganów nie było i do śmiechu też nie było. Był taki malutki gruby, co ładnie śpiewał i przy nim była taka duża, silna, zdrowa kobieta, taka rzepa, że jakby na gospodarkę ją wziął, to i koń by odpoczął. Oni się z tym malutkiem zakochali okropnie. Nie pasowali, bo wyglądali jak dama z łasiczką, ale się pokochali i tak sobie żyli. I okazało się, że ta duża, silna, zdrowa kobieta wcale nie była zdrowa, tylko chora była na gruźlicę i kaszlała. I tak wszystkie skakali na nią, bo on miał tam kolegów, razem mieszkali, była taka chuda latawica, co romansowała z całym Paryżem i ona jej przyniosła takie mówkę, bo tam było zimno, głodno, nie mieli pieniędzy na nic, na lekarstwa też nie mieli, a ta silna, duża, zdrowa rzepa kaszlała i w końcu wzięła i umarła, jak tę mówkę dostała. Wyglądało, jakby od tej mówki umarła. No i taki smutny koniec, ale okazało się, że był happy end, bo na koniec jak się kłaniali, wszystkie byli uśmiechnięte i zdrowe. Dokładnie 130 lat temu w Atenach odbywają się pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie. Na innym kontynencie Henry Ford konstruuje swój pierwszy czworokołowy pojazd, nazywa się to quadricycle i daje początek wielkiej, pięknej, wspaniałej historii motoryzacji. 2 lata wcześniej wielki, znany kompozytor Ruggiero Leoncavallo przychodzi do innego włoskiego kompozytora Giacomo Pucciniego z pomysłem napisania opery na temat młodych artystów mieszkających w Paryżu w latach 30. XIX wieku. Leoncavallo, oprócz tego, że był wybitnym kompozytorem, te słynne pajace to są właśnie jego, był również librecistą, czyli takim facetem, który przeczytał książkę i z tej książki wybrał, co jego zdaniem najciekawsze, napisał taką historię, czyli libretto, do którego można napisać muzykę i to właśnie będzie opera. I z takim pomysłem przychodzi do Pucciniego, mówi: stary, mam bardzo fajny temat, napisz do tego operę. Puccini czyta to, mówi: chyba mnie to nie interesuje. Odkładamy to na półkę. Okazuje się jednak, że 2 lata później przemyślał i mówi tak: może ta cyganeria to nie był zły pomysł, może napiszę operę. Ale w tym czasie już Leoncavallo też wpadł na pomysł, że on napisze również operę. Puccini nazwał swoją La Bohème przez E na końcu, La Bohème, a Leoncavallo napisał operę na ten sam temat, do tego samego libretta, z końcówką A, La Bohema. No i okazuje się, że Puccini był szybciej skończył i w 1896 roku, dokładnie 1 lutego, zagrał premierę w Teatrze Operowym w Turynie i była katastrofa, klęska, bardzo złe recenzje, bardzo chłodno i źle przyjęta opera na premierze. Rok później Leoncavallo swoją zaprezentował w teatrze w Wenecji, została bardzo ciepło, bardzo pozytywnie przyjęta. I po tych 130 latach sytuacja wygląda trochę inaczej, bo cyganeria Pucciniego jest operą najczęściej obok Traviaty grywaną we wszystkich teatrach operowych na całym świecie. Cyganeria zawiera w sobie 5 pięknych, słynnych, znanych arii, które bardzo często wykonywane są na galach operowych i koncertach. Aria Rodolfa, aria tenorowa Che gelida manina, co znaczy ta rączka taka zimna, to jedna z najpopularniejszych, najsłynniejszych i najtrudniejszych arii w repertuarze tenorowym. Dlaczego taka trudna? Bo zawiera w sobie to słynne wysokie C. I właśnie o tym wysokim C chcę wam opowiedzieć. Puccini napisał to wysokie C jako krótką nutę. I mniej więcej to brzmiało tak.
czyli to to jest to wysokie C, jest krótkie. To jest to C. A Caruso, Enrico Caruso, słynny włoski tenor, który w tamtych czasach był celebrytą operowym, najbardziej znanym śpiewakiem tamtych czasów. Zresztą do dzisiaj ja uważam, że jest to największy śpiewak wszechczasów. Wpadł na pomysł, żeby to krótkie C przeciągnąć tak długo jak się da i zrobić z tego walor. I zabrzmiało to mniej więcej tak. I od tego czasu właściwie nie wiemy, czy dzięki Caruso, czy przez Caruso mamy w tej arii to słynne C, z którym wszystkie tenory świata zmagają się i drżą na samą myśl, że to C już się zbliża. Ja mam osobistą historię związaną z tą arią Che gelida manina i z tym wysokim C. Pamiętam, że jako student 3. roku Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie pojechaliśmy na obóz muzyczny do Kołobrzegu. Pojechała cała orkiestra studentów, instrumentaliści, śpiewacy, dyrygenci i po raz pierwszy w życiu śpiewałem arię operową z prawdziwą orkiestrą symfoniczną, z prawdziwym dyrygentem i to była właśnie Che gelida manina. Byłem tak przerażony i tak przejęty, że nie pamiętam nawet zdarzenia, nie pamiętam, czy mi to C wyszło, czy nie wyszło. Dzisiaj to już nie ma takiego znaczenia, ale pamiętam mój drugi koncert, kiedy byłem już po wielkim konkursie w Vercelli międzynarodowym wokalnym, który zresztą wygrałem i to w ramach tego konkursu, nagród wynikających z konkursu, był koncert gdzieś we Włoszech, gdzie miałem właśnie wykonać tę arię Che gelida manina. No i przyszedł moment, na próbach wychodziło mi 100 na 100, bardzo pięknie, bez najmniejszego problemu. Przychodzi koncert, ja taki pewny siebie, śpiewam no jak widać, zdarza się nawet najlepszym. Historia koncentruje się na miłości Rodolfa do Mimi, tragicznej miłości. Mimi jest chora na gruźlicę, a w tamtych czasach wiecie, co to znaczyło. Był to nieuchronny wyrok śmierci. Przyjaciele robią wszystko, aby pomóc Mimi i ulżyć jej w cierpieniu. Żyją w skrajnym ubóstwie, nie mają pieniędzy na czynsz, na ogrzewanie, na jedzenie, na wino. Wiecie, co to jest wino dla Francuza? Może brakować wszystkiego, ale nie wina. Nie mają środków do życia. Jeden z przyjaciół, Colin, sprzedaje nawet swój płaszcz, żeby zdobyć pieniądze na lekarstwo. Mimi umiera. Cyganeria to nie tylko historia miłości dwojga młodych ludzi, ale również obraz tamtych czasów. Pokazuje nam, w jakich warunkach żyli i tworzyli artyści, których dzieła podziwiamy dzisiaj. Ale nie tylko w tamtych czasach artyści żyli w biedzie. Pamiętam, że jako student 1. roku Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie mieszkałem na Jelonkach. Był to 1985 rok. Jelonki to słynne osiedle Przyjaźń, zbudowane z baraków, z drewna i pilśni, w których kiedyś mieszkali budowniczy Pałacu Kultury i Nauki. Jeżeli chodzi o te budynki, miały specyficzną cechę, mianowicie zapach wilgoci, którym ubrania były przesiąknięte od stóp do głów i w akademii było czuć nas na kilka metrów. Od razu było wiadomo, kto mieszka na Jelonkach. Jako studenci nie mieliśmy możliwości kupienia czegokolwiek. Wszystko było na kartki.
W dziekanacie, wyobraźcie sobie, w dziekanacie odbierało się kartki na mięso, na wódkę, na czekoladę, na cukier, na papierosy i na buty. Można było czasem przehandlować z kolegą, który wolał mieć jedną kartkę dodatkową na wódkę. Pamiętam dzisiaj, nawet pamiętam z kim zamieniłem się. Ja mu dałem kartkę na wódkę, on dał mi kartkę na buty. Dzięki temu mogłem kupić buty, bo nagle gdzieś w jakimś sklepie rzucili. Jeżeli chodzi o jedzenie, w sklepach nie było nic. Był tylko ocet na półkach. I jeden z moich kolegów, nie mieliśmy co jeść, wpadł na pomysł, żeby smażyć cebulę, bo cebulę gdzieś tam można było na bazarze albo w jakimś tam warzywniaku kupić, nie była droga, cebuli było pod dostatkiem, więc on zajadał się tą cebulą, smażył sobie taki kilogram, nie wiem, czy na maśle, czy na jakimś oleju, w każdym razie na jakimś tłuszczu i tę cebulę samą zajadał. Ja nie znoszę cebuli surowej. Od dziecka mam wstręt, budzi to we mnie niemal odruch wymiotny i ślinotoku dostaję nawet na samą myśl, jak opowiadam. Ani cebuli surowej, ani szczypiorku nie lubię. I on, no nie miałem co jeść, byłem głodny. Mówi, stary, spróbuj, ta cebula jest naprawdę dobra, smażona ma zupełnie inny smak niż surowa. Ja nigdy nie spróbowałem nawet smażonej. Ja mówię, dobra, no głodny jestem, przełamię się i spróbuję. I to było dla mnie odkrycie. Pokochałem cebulę, smażyłem sobie przez cały miesiąc taką wielką patelnię cebuli i zajadałem się. I do dzisiaj uwielbiam smażoną cebulę. Mogę jeść cebulę z ogniska, wrzucamy sobie do kominka, smażymy w folii taką w całości, która smakuje wybornie. Bardzo lubię na przykład usmażyć sobie ziemniaki, które kroję w takie krążki na maśle, podduszam, robią się złote. Jak już zrobią się złote, przerzucę na drugą stronę, kroję do tego, dołączam cebulę i jest to jedno z moich ulubionych dań, które jem razem z siadłym mlekiem. Wyborne, polecam. Za moimi plecami widzicie półki z częścią mojej kolekcji operowej. Kiedyś ta kolekcja była jedną z najsłynniejszych w Polsce. Koledzy, śpiewacy dzwonili do mnie pytając, czy mam taką operę, czy mam taką operę, czy mam takie wykonanie, czy mam takie wykonanie. Dzisiaj prawie wszystkie wykonania są w telefonie, możemy sobie tego posłuchać. Nie pamiętam, kiedy wyciągałem operę z półki, żeby posłuchać. Ale przygotowałem pośród tych nagrań kilka wykonań właśnie cyganerii. Jest to cyganeria z Beniamino Gilim i z Licio Albanese. Beniamino Gili to jeden z najsłynniejszych włoskich tenorów po Enrico Caruso. Napisał bardzo piękne pamiętniki, które polecam do przeczytania. Możemy się dowiedzieć, w jakim stanie, w jakiej kondycji psychofizycznej był wtedy, kiedy na przykład nagrywał taką cyganerię. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, czytając historię, co zjadł, z kim był, z kim pił dzień wcześniej wino, jak się czuł i poszedł nagrać taką cyganerię i możemy sobie tak posłuchać. Aha, czy słychać to wino w tym śpiewie, czy nie słychać? Jednak był tak dobry, że nie słychać. Drugie nagranie, bardzo ciekawe, to Jussi Björling, szwedzki tenor, wielki tenor, który jako pierwszy wystąpił w roli Carusa po śmierci Carusa w Pajacach i żona Enrico Caruso powiedziała o Jussi Björlingu, że jest to pierwszy tenor godzien nosić płaszcz Enrico. I wydaje mi się, że ten głos jest predystynowany do wykonania roli Rodolfa absolutnie wspaniale. Top, jeżeli chodzi o technikę, o śpiew. Kolejnym nagraniem jest cyganeria pod Jamesem Levine'em z Alfredo Krausem i Renatą Scotto. Moim zdaniem Alfredo Kraus z tego grona jest jakby najmniej predystynowany do wykonywania roli Rodolfa. Jest tenorem lekkim, bardzo
bardzo jasnym. Tenor wymaga takiego bardziej okrągłego, ciemniejszego, pełniejszego głosu, choć muszę przyznać, że Kraus był kiedyś moim absolutnym ulubionym tenorem. Słuchałem go na okrągło. Nawet jest taka historia bardzo ciekawa, że moja córka, która miała 2-3 miesiące, była malutka, nie chciała spać, to wstawiałem ją z wózkiem do tak zwanego dużego pokoju, odkręcałem Krausa i natychmiast dziecko zasypiało. Jest to bardzo fajne wykonanie, polecam, warto poznać Alfredo Krausa. I moim zdaniem optymalne wykonanie cyganerii i najlepszy głos, który może śpiewać Rodolfa, to głos Luciano Pavarottiego. I tutaj słynna cyganeria z Mirellą Freni, Luciano Pavarottim pod dyrekcją Herberta Karajana i filharmoników berlińskich. Jest to moim zdaniem optymalne nagranie, które polecam serdecznie. Jeżeli chcecie skonsultować swój śpiew ze mną i dowiedzieć się, co mam do powiedzenia na ten temat, przysyłajcie mi krótkie nagrania, maksymalnie 30-sekundowe. Posłucham, wyemituję w programie i postaram się coś ciekawego podpowiedzieć.